Witam serdecznie po raz kolejny na naszych rozważaniach mormońskich. Dzisiaj przejdziemy sobie z powrotem do tematu związanego troszeczkę z poligamią, a bardziej z wczesnymi małżeństwami mormońskimi. Ale zanim do tego tematu przejdziemy, nie zapomnijcie zalajkować filmu, w komentarzu wstawcie skąd jesteście, bo będzie fajnie, żeby zobaczyć jaki zasięg mamy. No i jeżeli ktoś jest tu pierwszy raz, a interesują go kwestie mormońskie, to zachęcam, żeby zasubskrybował kanał, dlatego że jest to jedyny kanał w języku polskim, gdzie jest najwięcej informacji na temat mormonów. I moi drodzy, startujemy. Więc w ogóle powiedzmy sobie coś takiego, że wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Joseph Smith praktykował poligamię. No w ogóle część z tych ludzi jest również świadoma, że niektóre z wielu żon Josepha Smitha zostały poślubione innym mężczyznom w tym samym czasie, gdy zostały poślubione Josephowi Smithowi. Czyli tak naprawdę Joseph Smith był cudzołożnikiem. Wielu w ogóle być może z fanatyków mormonizmu twierdzi, że uważa, że Joseph Smith był jedynym praktycznie mormońskim przywódcą, który zaangażował się w takie dziwne wielożeństwo czy poligamię. No i powiem wam coś ciekawego. No, sąd okręgowy w stanie Utah stwierdził tak samo zresztą w swoim orzeczeniu z 2013 roku w sprawie poligami, kiedy stwierdził, że poliandria była nieznana poza kilkoma przypadkami dotyczącymi założyciela Kościoła Świętych Dniach Ostatnich, Josepha Smitha. No tutaj pada takie słowo nieliczne przypadki. Dotyczące Josepha Smitha odnoszą się do tak naprawdę 11 poliandrycznych wielożeństw proroka, no a jakoś można by powiedzieć, że drugi prorok, czyli Brigham Young, również poszedł w te ślady mormonizmu. Nie wiem dlaczego Sąd Okręgowy w stanie Utah w ogóle się do tego jakoś tam nie odniósł. Jest taki biograf życia Brighama Younga, on nazywa się John Turner i on powiedział kiedyś coś takiego, że Brigham Young ożenił się również z wieloma już zamężnymi kobietami, czyli również był cudzołożnikiem. No, postaram się zacytować ten fragment. On brzmi tak. Podobnie jak Joseph Smith, przy wielu okazjach Young poślubił również kobiety, które miały już mężów. Z około 53 jego żon, około 15 kobiet było legalnie poślubionych z innymi mężczyznami w czasie ich zapieczętowania do Younga. Niektóre z tych poprzednich małżeństw się rozpadły, inne były w trakcie rozpadu, a jeszcze inne przetrwały przez wiele dziesięcioleci. To jest taka publikacja Johna Turnera, strona 136, ona się nazywa Prorok, pionier Brigham Young. W ogóle jedną z tych poliandrycznych żon Brighama Younga była niejaka Zina Huntington, no i John Turner w ogóle opowiadał jej historię, którą postaram się teraz tutaj ogólnie jakoś przytoczyć. Zina Huntington, jej rodzice i większość rodzeństwa byli oddanymi członkami kościoła od połowy lat 30. XIX wieku. Jej ojciec i bracia byli przywódcami kapłańskimi, a Zina, szczupła, ciemnowłosa kobieta o przenikliwych oczach, zachowała mocne świadectwo o prawdzie mormonizmu. Mówiła językami, dołączyła do żeńskiego stowarzyszenia pomocy w Nauvoo. Po ślubie z Henrym Jacobsem w 1841 roku Zina po długim okresie udręczonej modlitwy i poszukiwań przyjęła propozycję Josepha Smitha, by zawrzeć wielożeństwo. Nadal mieszkała z Henrym, a 2 miesiące po zapieczętowaniu ze Smithem urodziła syna. W nieznanym dniu, prawdopodobnie wiosną 1845 roku po śmierci Josepha Smitha, Brigham Young został zapieczętowany do Ziny. Drugie wielożeństwo jego żony najwyraźniej zaniepokoiło Henry'ego. Zinę dręczyły też wątpliwości. Myśli mojego serca lub emocje mojego umysłu sprawiają, że moja głowa się trzęsie. Kiedyś tak napisała w swoim dzienniku na początku maja 1845 roku. Tydzień później modliła się, by Bóg pocieszył Henry'ego w jego utrapieniu, bo nie odezwał się ani słowem. Zyna nie podała żadnych szczegółów na temat ich smutku, ale miesiąc później zanotowała, że Henry udał się do prezbitera Brighama Younga, aby dowiedzieć się, w jakiej sytuacji znalazł się on i jego rodzina. Jeśli te nieliczne wpisy rzeczywiście oddają bolesną reakcję pary na drugie zapieczętowanie Ziny w liczbie mnogiej, Henry zamanifestował swój spokój w najnowszym wydarzeniu w swojej małżeńskiej sadze, będącej świadkiem zapieczętowania świątyni Ziny na początku lutego 1846 roku, podczas której ceremonia zapieczętowania ją dla Smitha
na wieczność i jako męża i żonę na czas dla Younga, Henry Jacobs wyraził chęć, aby tak się stało. No, zanotował urzędnik świątynny, nadal mieszkał z Ciną, która była w widocznej ciąży z drugim synem pary. Todd Compton to jest też taki ciekawy historyk. On opowiada nieco więcej o tym długim okresie tej udręczonej modlitwy Ciny. Po tym, jak Joseph Smith zaproponował wielożeństwo, to ona zmagała się z tym problemem praktycznie od końca 1840 roku do początku 1841 roku. Cina pozostawała w konflikcie aż do pewnego dnia w październiku 1841 roku, kiedy Józef wysłał do niej jej brata, Dimika, z wiadomością. Anioł z wyciągniętym mieczem stanął nad Smithem i powiedział mu, że jeśli nie ustanowi poligami, straci swoją pozycję życiową. Cina, stojąc w obliczu odpowiedzialności za swoją pozycję proroka, a może nawet za swoje życie, w końcu się zgodziła. Tak więc Józef i Cina pobrali się 27 października. Co ciekawe, w ogóle chociaż Józef przekonał Cynę, aby stała się jego żoną, kolejną żoną, przekonując, że będzie odpowiedzialna za jego porażkę, jeżeli tak nie zrobi, no to on twierdził, że tak nakazano mu zrobić. No i Cina nie była pierwszą żoną proroka, ale była czwartą żoną Josepha Smitha. Kilka tygodni później Joseph Smith ożenił się ze starszą siostrą Ciny, również kobietą, która miała też męża już żyjącego. Compton w ogóle odnotowywał również takie wahanie Ciny w związku z tą propozycją Bringhama Younga. Ponownie w ogóle trzeba było namawiać Cinę do zawarcia tego poliandrycznego małżeństwa. No i Compton napisał, że zgodnie z rodzinną tradycją prezydent Young powiedział Cinie, że jeśli nie wyjdzie za niego za mąż, to utraci praktycznie całą chwałę, a jak wyjdzie, to będzie w jeszcze większej chwale. Więc Cina mieszkała ze swoim legalnym mężem Henrym praktycznie do 1847 roku, kiedy przemieszczali się na zachód przez Iowa podczas właśnie tego eksodusu Mormonów z Nału. To Brigham Young wysłał Henry'ego na misję do Anglii. Podczas jego nieobecności wtedy właśnie Cina zamieszkała z Brighamem. Zejdźmy do tekstu, jak to wyglądało, do tych kronik. Zbliżał się ostatni epizod w małżeństwie Henry'ego z Ciną. Cina wiedziała już, że będzie żyła jako ziemska żona Brighama Younga, a nie jak Henry, ale Henry najwyraźniej nie rozumiał tego w pełni. 20 czerwca napisał list do swojej szwagierki Mary Neal Huntington. Podobno powiedziała Mary, że mieszka z Brighamem Youngiem i nie jest już żoną Henry'ego. Henry czuł się przygnębiony i zrezygnowany. Wcześniej Henry mógł postrzegać małżeństwo Ciny z Brighamem Youngiem jedynie jako rytuał. Nadal z nim mieszkała, teraz prawdopodobnie zdała sobie sprawę, że w rzeczywistości rozwiodła się z nim całkowicie. Jednak można by zrozumieć, że Cina wolała Brighama od Henry'ego. Trzeba mu współczuć, biorąc pod uwagę, w jaki sposób doszło do rozwodu, kiedy był daleko i po tym, jak poliandryczny drugi mąż sam wysłał go na misję. No i właśnie chociaż, wiecie, Cina skutecznie rozwiodła się z Henrym, to prawnie nie uzyskała ona tego rozwodu. No i w przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji generalnej 8 października 1861 roku Brigham Young powiedział coś takiego. Był inny sposób, w którym kobieta mogła okusić mężczyznę. Jeśli kobieta wolała innego mężczyznę o wyższym autorytecie, a on był gotów ją wziąć, a jej mąż ją porzuca, nie ma wymaganego listu rozwodowego w przypadku, gdy jest to słuszne w oczach Bożych. To jest taki cytat bardzo ciekawy z publikacji Richarda Wagonera. Ona nosi tytuł Mormon Poligamy. Tam na 45 stronie znajdziemy takie właśnie stwierdzenie. No więc chociaż żona i dzieci Henry'ego należały wówczas do Brighama Younga, Henry nigdy nie przestał ich praktycznie kochać i miał praktycznie nadzieję, że to kiedyś zostanie wszystko naprawione. Natomiast Brigham Young miał 53 żony, Henry Jacobs miał 4, a Cina Huntington Jacobs Smith Young miała 3 mężów. Jakkolwiek trudne są te właśnie wielorakie i poliandryczne związki, to według Mormonów wiele w ogóle z tych małżeństw trwa również po śmierci. Są to rodziny wieczne, no ale Henry przynajmniej najwyraźniej się tym nie przejmował, bo kiedyś Todd Compton napisał w swojej publikacji coś takiego. Jak zauważył Henry, Bóg rozwiąże splątane sieci naszych ziemskich relacji w wieczności.